Siemka, ja jestem Adacho, znany również jako Krystian Pytaj, w zagranicznych środowiskach znany jako Christian Ask. Cyklista i fanatyk pedalowania. Najbardziej lubię jeździć z górki i czuć wiatr we włosach łonowych. Dzisiaj ja poprowadzę odcinek Koku dla tych 6 osób, które jeszcze nie wyłączyły filmu. Jestem winien wyjaśnienia. Ostatnio, jak widzicie, kupiłem sobie kask rowerowy. Też ze względu na pewne sceny, które miały miejsce w zeszłym roku na akcji Pomaganie za jechanie. To nie tak, że coś mi się stało, czy Michałowi, z którym jechałem, ale byliśmy świadkami pewnego drastycznego wypadku i tak stwierdziłem, że po prostu zakup kasku jest czymś, co musi nastąpić, zwłaszcza jeśli mamy zamiar jechać w kolejnej edycji. A mamy zamiar jechać w kolejnej edycji Pomaganie za jechanie. W sumie tak sobie myślę, że dzisiaj może być pierwszy dzień, kiedy umieszczę w opisach moich filmów link do zbiórki na 8. edycję Pomaganie za jechanie. Jeszcze o tym będę 100 razy trąbił, ale jak ostatnio przyjechałem do domu, bo ten kask kupiłem ostatnio na wyjeździe i pokazałem go Marci, Marcia rzuciła w żartach, żebym nagrał w nim film. I tak sobie pomyślałem, że w sumie to jest dobry pomysł. Także nie zwracajcie uwagi, dobra? Nie zwracajcie uwagi. To nie jest żadna reklama kasku. Po prostu to jest raczej promocja bezpiecznej jazdy na rowerze, jeśli już miałbym w jakikolwiek inny sposób to wytłumaczyć. No cóż, tak jak powiedziałem, kolejny odcinek Pomaganie... po komentarze, od których łysieję. Zaczynam od pytania kolegi Speedek 100. Już kiedyś mówiłem o historii Speedka 100, zresztą kto był na YouTubie minecraftowym w 2012 roku, ten pamięta Speedka 100, ale to nie jest Speedek 100, to jest Speedek 9508. Po twoim filmie, które momenty z mangi byłbyś chętny... Co? To jest po polsku? Po twoim filmie, które momenty z mangi byłbyś chętny, co by były animowane? Taki właśnie film nagrałem. Przedstawiłeś walkę Gohana i Kefli. W tym momencie pojawia się pytanie, która według ciebie walka jest lepsza? Gohana z Keflą, co prezentuje moc Gohana, czy walka Gohana i Frizy z Dyspo, pokazująca jego wiedzę i umysł w walce, ponad surową siłę? Myślę, że turniej mocy to jest jedna z tych niewielu sag, w których można, przynajmniej w moim przypadku, powiedzieć jasno i bez żadnego zastanowienia się, że wersja animowana jest lepsza. Tak jak jestem obrońcą mangi i uważam, że manga wiele rzeczy załatwia lepiej, też myślę, że ze względu na to, że na początku powstawała za anime, więc mogła też, powiedzmy, naprawić pewne głupotki albo niektóre rzeczy wytłumaczyć lepiej. Tak w przypadku turnieju mocy anime zrobiło lepszą robotę, bo po prostu ta historia nie była pospieszana, więc trochę trudno jest porównywać mangę do anime w tym jednym aspekcie, bo w mandze walka Gohana i Kefli to było dosłownie kilka stron. Zadecyduję dopiero wtedy, kiedy tę walkę zobaczymy w nowej wersji anime. Jeśli tę walkę zobaczymy w nowej wersji anime, bo obecnie Kefla jest na pewno ciekawym przeciwnikiem, ale z drugiej strony Dyspo jest chyba jeszcze ciekawszym, bo jest przeciwnikiem nietypowym. Też jest silnym, wiadomo, Kefla była silniejsza, ale biorąc pod uwagę, że Dyspo był, jeśli nie najszybszym, to jednym z najszybszych wojowników na turnieju, no bo trudno mi powiedzieć, że był najszybszy, skoro potem Goku włączył Ultra Instinct i Jiren nawet nie był w stanie w żaden sposób zareagować. Więc generalnie Dyspo był w czołówce najszybszych wojowników i tak jak napisałeś, w tamtej walce, kiedy Gohan musiał współpracować z Freezą, liczyła się taktyka. Więc dzisiaj bez problemu mogę ci powiedzieć, że wolę tę walkę z Dyspo, bo była ona ciekawsza, bardziej nietypowa, ale to raczej jest kwestia tego, że trudno cokolwiek powiedzieć na temat tej walki z mangi, no bo ona się nawet nie zdążyła rozkręcić. Ale jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą chciałem powiedzieć na temat tego, mimo tego, że ona nie jest jakby kwestią pytania. To jest coś, co jest, myślę, że pewnym początkiem nowej ery też w grach Dragon Ballowych. I tutaj chcę powiedzieć do was wszystkich, a nie tylko do graczy Dokana, bo to się tyczy Dokana, ale nie musicie grać, lubić, ani rozumieć Dokana, żeby być, powiedzmy, adresatami tej informacji. Tak się składa, że w momencie, w którym to nagrywam, już jest ten błąd naprawiony, ale zdążyłem wejść na własną rękę do gry, do newsów i zrobić screeny, które wam tutaj pokażę. Karty rocznicowe w Dokanie na pierwszej części to był SSJ3 Vegeta i SSJ4 Goku z Dragon Ball Daima. Tam powinien być pokazany proces, jak te karty po kolei wyglądają, jak je się tam przebudza i tak dalej. Tylko że dosłownie dla mnie dzisiaj nastąpił tam błąd. I zamiast Vegety był pokazany Goku. Przez chwilę był pokazany Goku, który pojawi się dopiero za kilka dni na drugiej części rocznicy. On został już zapowiedziany, więc wiadomo, że to miał być Goku, ale nie widzieliśmy jego, powiedzmy, artów, kiedy on jeszcze jest przed przebudzeniem. I co jest ciekawe w tym wszystkim, jeden z rysunków bezpośrednio nawiązuje do kultowego kadru z mangi, z sagi Moro.
I to jest coś, o czym nie powiedziałem w filmie ze względu na to, że w pierwszej chwili nie skojarzyłem, ale dopiero potem jak obejrzałem sobie to po nagraniu dla mnie wczorajszego odcinka, to, że jedna animacja nawiązuje również bezpośrednio do mangi, tym razem do Turnieju Mocy, więc nawiązania do mangi w grach to jest coś, co myślę, że pojawiać się będzie coraz częściej, zanim tak naprawdę zobaczymy to w anime, bo Sagemoro zobaczymy i myślę, że o tym też warto byłoby nagrać film, bo kilka nowych informacji nieoficjalnych się pojawiło, więc może za kilka dni o tym wspomnimy, jak się już trochę uspokoi. Oddzielimy ziarno od plew, że tak powiem, więc te informacje, które będą jakimiś fejkami, one naturalnie znikną z internetu albo zostaną jakkolwiek obalone, ale odnośnie Sagemoro na pewno sobie jeszcze na to poczekamy. Na Turniej Mocy na pewno poczekamy sobie mniej, ale zwróćcie uwagę na to, że jeszcze przed Genki Damatsuri w Dokanie mieliśmy nawiązanie do Sagemoro, bezpośrednio do wydarzeń, które były ekskluzywne w mandze, bo była tam mowa o Force Spirit Fission, czyli o technice, której nauczył się Vegeta na Yardrat. I to jest jedna rzecz, która sama w sobie nic nie mówiła, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to było przed ogłoszeniami, więc nawet jak ktoś był hurra optymistą i mówił, patrzcie, Sagamoro pojawiła się w Dokanie, przecież może na przykład być tak, że to będzie jakiekolwiek znaczenie miało i chwilę później zobaczymy Sagamoro, to ja patrzyłem na tych ludzi i mówiłem, zazdroszczę wam waszego optymizmu. Okazało się, że Sagamoro została zapowiedziana i teraz na rocznicy mamy kolejne 2 nawiązania do mangi, do Sagamoro i do Turnieju Mocy. To jest bardzo dobra informacja, jeśli ktoś jest fanem też gier, no bo generalnie to tyczy się gier, ale oprócz tego, że samo anime oczywiście przedłuży żywotność tych gier, nie wiem czy Legends, podejrzewam, że tak, ale co sądzę na temat Legends, to już wiecie. Ale myślę, że to też jest kwestia tego, że możemy w przyszłości zobaczyć rzeczy nieco bardziej ekskluzywne dla mangi w formie animacji. Zanim nawet zobaczymy to w anime, no bo już teraz mamy animację nawiązującą do Kamehameha Goku podczas Turnieju Mocy, którą ten wyprowadził w Jirena. I to było tylko w mandze i teraz widzimy to w formie animacji. Wiadomo, jest to oryginalna animacja, to jest to coś, co nie miało materiału źródłowego, oprócz oczywiście kadrów z mangi, ale jest to dobry omen, cieszę się z tego powodu. Wracając Speedek do pytania, tak, walka z Dyspo, póki co lepsza. Badan, mam pytanie. Czemu Songo ładując Genkidamę, którą zbierał od śmiertelników, po czym wpadając w nią nagle, przebudził boską formę? W mojej głowie lekko to się gryzie, że ze zwykłej ki przebudził w sobie stan boskości, gdzie podczas Sagemoro najbardziej doładował go up z boską zwrodzoną ki. Ty pseudo-eksperci, jak to wyjaśnisz? Okej. Dziękuję w takim razie za pytanie. To jest jakby powiedzieć, że to porównanie będzie głupie, ostrzegam was, ale nie wiem w sumie, jak inaczej mógłbym to zobrazować. Wyobraźcie sobie, że macie bardzo ciężką stalową sztangę do podniesienia. I w momencie, w którym musicie wykrzesać z siebie to ekstra, przełamać barierę swojego limitu i wasze mięśnie muszą wykrzesać z siebie większą siłę i w końcu podnosicie tę stalową sztangę, to czy materiał, z którego ta sztanga jest zrobiona, wpływa na źródło waszej siły? Goku został złapany w Genkidamę, okej, ale fakt, że on przebudził Ultra Instynkt, czyli boską technikę, nie był związany z tym, że Genkidama miała w sobie taką czy taką ki. Genkidama była tylko swego rodzaju zapalnikiem. To tak jakby powiedzieć, że jesteś na polu i zgasło ci auto, zgasło ci twoje Seicento i w momencie, w którym musisz pchać to Seicento do następnej stacji paliw 2 km dalej, to nie jest tak, że ty stajesz się Seicento. Ono jest tylko Okej, to jest głupie. Niech będzie, że rower, chociaż rower jest lekki, to nie ma po co go pchać. Chociaż mówiłem na początku filmu o pedale. Okej. To był tylko zapalnik. W przypadku Vegety zapalnikiem była chęć zyskania większej mocy na Turnieju Mocy, kiedy chciał spełnić swoją obietnicę złożoną Kabbie i tak dalej. Więc Daishinkan nawet użył wtedy słów, że Vegeta również przebił się przez swoją wewnętrzną skorupę, w sensie przez skorupę swojego ukrytego potencjału. Nawet w kontekście Goku, podczas kiedy on walczył z Keflą, Whis bodajże powiedział takie słowa, że za pierwszym razem to była energia Genkidamy, za drugim razem to była przytłaczająca moc Kefli, no i za trzecim razem też Goku obudził w sobie Ultra Instynkt Omen jeszcze wtedy i za każdym razem tym zapalnikiem było coś innego. To nie musiała być boska ki. Natomiast fakt, że on jakkolwiek pochłonął częściowo tę energię Genkidamy,
no to odnowiło jego baterię. Tutaj można było już się spierać, że skoro Genkidama nie miała boskiej ki, to dlaczego odnowiła jego energię i pozwoliła mu korzystać z boskiej techniki? Jeśli spojrzymy na sagę Moro, na końcówkę sagi Moro, mamy tam sytuację, w której Goku na początku otrzymuje za mało boskiej ki, więc nie jest w stanie włączyć Ultra Instynktu. Ale wracam jakby do samego początku, nie? Genkidama była tylko pretekstem do tego, żeby znaleźć w sobie moc i odblokować nową technikę. Angry kwaśny. Ja mówię Angry kwasny. No i proste. Czy ten Shinhan goli trzecią brew, żeby nie wyglądać jak Ronaldo Nazario, gdy ona mu nie rośnie? Wiecie co? Myślę, że ten Shinhan nie ma trzeciej brwi i nie goli jej, ze względu na to, że jego trzecie oko to nie jest zwykłe oko. No bo jaka jest rola brwi? Rola brwi, no w zasadzie rola brwi jest taka, żeby też... Rola rzęs jest bardziej taka, żeby jakieś paprochy nie wpadały do oka. A rola brwi? Myślę, że rola brwi jest podobna. Jaka jest rola brwi? No przed potem, no deszczem i kurzem. Deszczem? To w takim razie, jak ktoś mieszka na pustyni, na której nie pada deszcz, to po co mu brwi? Brwi służą głównie do ochrony oczu przed potem, no tu się zgodzę, deszczem i kurzem, działając jak naturalny filtr i deflektor. Wiecie co w takim razie byłoby dobre? Ja pierdzielę, gdybym rysował fanowską mangę, bym zrobił coś takiego. Wiecie jaka jest słabość Super Saiyanina 3 albo Ultra Ego, czyli form bezbrwiowych? Deszcz. I pot. I kurz. Można piaskiem rzucić w oczy. Powinna być taka forma, która ma większe brwi i na przykład można zamknąć oczy, wtedy brwi się... Mam luźno ten kask, on nie uciska mojej głowy, to nie o to chodzi. Chociaż muszę przyznać, że nie jestem do końca przyzwyczajony do noszenia kasku. Ten Shinhan nie ma brwi, bo to nie jest oko do patrzenia, to jest oko do strzelania laserem. Leśny surfer, siemoneczko, pytanie do Goku. Skoro Vegeta był silniej... tego nie chciałem czytać. Nie czytam tego. Goku, walcząc z Jagonem, rozświetlił mrok swoją aurą jako Super Saiyanin 2. Czy więc niekonsekwencją jest to, gdy Kraken połknął Vegetę w Dragon Ball Daima, to było ciemno? Czy Saiyanie wybierają sobie, że świecą lub nie, jak jakaś żarówka? Nie wybierają, bo jeśli spojrzymy na tę scenę, to faktycznie było tak, że ciało Vegety, wyrzucając z siebie wyładowania elektryczne, świeciło. To nie było światło, które sprawiałoby, że cała gęba Krakena była oświetlona, więc tutaj akurat zrzucam winę na animatorów, no bo jeśli spojrzymy na to nieco bardziej logicznie, to powinno wyglądać tak, że Vegeta transformując się oświetla wszystko w ustach Krakena. No to tutaj można się czepiać, a może to były takie malutkie wyładowania, które były widoczne tylko delikatniej, to nie było aż tak mocne światło. Może było właśnie tak, że Vegeta nie chciał od razu wyrzucać wielkiej mocy, tylko budował w sobie energię, więc widzieliśmy drobne wyładowania, nie aż tak mocno rozświetlające gębę Krakena i potem chciał wybuchnąć całą energią, żeby wydostać się z jego ust. Może tak właśnie było, a biorąc pod uwagę, że Kraken pewnie ma grubą skórę, to nie widzieliśmy żadnych prześwitów z zewnątrz. Nie było widać, jak z gęby Krakena wydobywa się jakieś światło, także tak bym to wytłumaczył. Slay! Hej Adacho, mam pytanie do Goku. W odcinku 5 Dragon Ball Super Goku walczy z Beerusem w Super Saiyanie 3. Jest scena, gdzie Goku, próbując zadać cios, nagle się cofa i sam jest zdziwiony, co się stało. Jak myślisz, czy to był jakiś rodzaj Ultra Instynktu? Może w ten sposób twórcy chcieli dać wskazówkę, co będzie dalej. Mam nadzieję, że nie było jeszcze tego pytania, a jeśli tak, to przepraszam za zawracanie dupy. Jeśli było to, mógłbyś pokrótce wytłumaczyć, będę wdzięczny z góry, dzięki. Tak się składa, że było to pytanie, tylko że wziąłem je specjalnie trochę ze względu na sytuację, w której się znajdujemy, czyli chwilę. Dla mnie to będzie chwila, dla starszych ode mnie osób to będzie jeszcze krótsza chwila, także na jesień zobaczymy tę serię Dragon Ball Super Beerus, ale chcę też to połączyć z pytaniem kolegi Kanarito 1055. Pytanie do Goku. W trailerze do Dragon Ball Super Beerus Vegeta jako jedyny posiada fioletowe wyładowania elektryczne oraz fioletową poświatę. Jego Super Saiyanin 2 jako jedyny się wyróżnia w ten sposób. Co? Gdzie jest przecinek? W ten sposób. Widzieliśmy Goku, który również korzysta z tej formy, ale mimo to jego forma ma normalne, niebieskie wyładowania. Myślisz, że chcieli nam narobić smaczków do Ultra Ego? Odpowiem na te dwa pytania jednocześnie. Dlatego właśnie chciałem przeczytać to drugie, żebyście wiedzieli, że chodzi tutaj bardziej mi o Dragon Ball Super Beerus. Odnośnie pierwszej rzeczy, czyli tej sceny, kiedy Goku instynktownie unika ciosu. W momencie, w którym to się pojawiło w Dragon Ballu Super, w Battle of Gods jeszcze wcześniej, nie było mowy o żadnym Ultra Instynkcie, więc ta scena została dodana raczej w kontekście boskiej ki. Mieliśmy mówione, że boska ki to jest coś, co śmiertelnicy też są w stanie poczuć, a nie wyczuć, jeśli wiecie, o co mi chodzi. W sensie są w stanie wyczuć tę presję,
ale nie są w stanie zbadać ki, określić jej położenia, po prostu czują, że coś jest. Jest ta przytłaczająca obecność, więc w momencie, w którym Goku zbliżył się do Birusa, Birus chciał faktycznie go zaatakować, o czym tam wspomniał, i był zdumiony, że Goku instynktownie zrezygnował z tego ataku i przeszedł do obrony. Wycofał się, więc Birus go nie zaatakował. Biorąc pod uwagę, że Birus chciał wyprowadzić w tamtej scenie cios, możemy założyć, że może tymczasowo podniósł swoją ki. Może tymczasowo podniósł swoją... W Hunterze była taka rzecz, która została określana jako żądza krwi. Nie wiem, czy to nie było nazywane sake? Sake to jest alkohol japoński, ale musiałbym to sprawdzić. To tak zwane bloodlust, czyli jak ktoś emanował aurą złości z intencją zrobienia krzywdy. Więc może było, nie mówię, że tak dokładnie, bo tutaj oczywiście są to dwa różne wszechświaty, dwa różne uniwersa w ogóle, ale może było tak, że Birus po prostu wydobył z siebie nieco większą aurę i w tym momencie Goku poczuł nieco większą presję. I uniknął tego ataku właśnie ze względu na to, a nie ze względu na to, że miał jakiekolwiek pojęcie o Ultra Instynkcie, bo nie miał. Whis uczył ich używania albo nawet świadomości o Ultra Instynkcie dopiero kiedy trenowali oni Goku i Vegetę na planecie Birusa, więc gdyby Goku zrobił to i mielibyśmy tutaj dodane, że jest to jakiś zalążek Ultra Instynktu, to z fabularnego punktu widzenia nie byłoby żadnych podstaw, żeby to wytłumaczyć. Oczywiście Roshi na turnieju mocy w mandze też coś tam fikał, a nie miał ani boskiej, ani nigdy się nie uczył tego, ale Roshi tutaj wykazywał podobne ruchy, podobieństwa. To nie było bezpośrednie nawiązanie do Ultra Instynktu, tylko to był sposób poruszania się, który miał Goku nieco bardziej zobrazować to, na czym to wszystko polega, więc akurat scenę z Roshim tutaj będę bronił, przynajmniej w tej kwestii, ale biorąc pod uwagę, jak budowana była fabuła w Battle of Gods i w sadze Birusa w tym pierwszym Dragon Ballu Super, wytłumaczyłbym tamtą scenę mimo wszystko tym, że Goku wyczuł boską ki. Oczywiście, w Dragon Ball Super Beerus, i tutaj przechodzę do drugiej części, którą tutaj napisał Kanarito, my wszyscy będziemy już wiedzieć, co jest dalej. Twórcy tej serii, no można to nazwać w sumie serią, bo to będzie seria, ten cały remake Dragon Balla Super, będą już świadomi tego, co się dzieje dalej. Więc tak jak ta scena, czyli Goku unikający ciosu Birusa na planecie północnego Kaio, to może być coś, gdzie dostaniemy jakiś zalążek. Tak jak ostatnio, tydzień temu wam mówiłem o tym Ultra Instynkcie Birusie. Ta aura, którą on pokazał, może będzie jakieś nawiązanie, może będzie jakieś słówko, a może będzie to tylko zabieg kosmetyczny, żeby nam, widzom, zasugerować, że coś tu się już działo wcześniej, że zanim my dowiemy się oficjalnie o Ultra Instynkcie, albo zobaczymy, jak Birus go używa, albo ktokolwiek inny, to już będziemy wiedzieli, że coś takiego istnieje. Jeśli chodzi o to Ultra Ego, nie szedłbym aż tak daleko, bo faktycznie jest tak, że Goku, no mamy tutaj tę scenę walki na początku na planecie północnego Kaio, ale potem też widzimy walkę Goku z Birusem już na Ziemi, nie ma żadnej fioletowej aury, ma swoją tradycyjną aurę, niebieskie wyładowania, złota aura w przypadku Super Saiyanina, więc generalnie tutaj nie ma czego się czepiać. Ale w przypadku Vegety mamy ewidentne fioletowe wyładowania. Wokół ciała Vegety jest ciekawa poświata, która, muszę przyznać, że wygląda trochę kolorystycznie jak nawet Ultra Instynkt z anime Dragon Balla Super z turnieju mocy. I to nie jest tylko w momencie, w którym Vegeta wścieka się na Birusa, w sensie krzyczy, ale potem jak go atakuje i rzuca się w jego stronę, jego ciało jest otoczone fioletowymi wyładowaniami elektrycznymi. No i teraz pytanie, czy jest to jakiekolwiek nawiązanie do Ultra Ego? Moim zdaniem nie. Dlaczego? Jeśli spojrzymy na oryginalnego Dragon Balla Super, tam gdzie Birus też już walczył z Vegetą, Vegeta korzystał z fioletowej aury, kiedy chociażby puszczał Galick Gana. Jeśli spojrzymy na Dragon Balla Z i na Saiyan Sagę, mieliśmy niebieskie Kamehameha kontra fioletowy Galick Gun. Więc okej, w przypadku Galick Gana jest to o tyle specyficzne, że ta sama technika jest fioletowa, a Vegeta ma fioletowe wyładowania elektryczne zanim użyje tego Galick Guna. Więc ten fiolet nie musi się koniecznie wiązać z Galick Gunem. Ale mamy tutaj podobną sytuację, co z tym Goku unikającym ciosu Birusa na planecie północnego Kaio. Na jakiej zasadzie Vegeta miałby jakkolwiek wiedzieć o Ultra Ego? Nawiązać do tego, użyć tej techniki albo 1% w ogóle jakikolwiek zalążek pokazać nam, skoro on nie ma żadnego kontaktu z boską Ki, w sensie walczy z Birusem, ale sam nie jest w stanie z niej korzystać. Okej, znowu to może być sytuacja, w której pewna paleta kolorów od początku jest kojarzona z daną postacią, żeby następne wybory fabularne, takie jak chociażby Ultra Ego, były nieco bardziej zrozumiałe, łatwiejsze do zaakceptowania, może o to w tym wszystkim chodzi, a może to jest kwestia tego, że Vegeta będąc w Super Saiyanie 2
tak bardzo się wściekł, że jego wyładowania elektryczne zmieniły nieco bardziej kolor. No nie? Może to jest po prostu tylko i wyłącznie zabieg kolorystyczny, żeby pokazać to, jak Vegeta jest wściekły. Moim zdaniem mógłby to na przykład wyglądać tak, że miałby czerwone wyładowanie elektryczne. Czerwony bardziej kojarzy się ze złością, no ale fioletowy to też jest kolor królewski, no nie? W tym przypadku książęcy. Chociaż raczej mimo wszystko kojarzę to z tym, że Vegeta jest wścieknięty. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tak się składa, że niedługo, bo już za 2 miesiące na Dragon Ball Games Battle Hour będziemy mieli dodatkowe informacje na temat i gier, i Dragon Ball Super Beerus. Być może jakiś nowy trailer, być może jakieś modele postaci, jakieś inne informacje tyczące się chociażby konkretnej daty premiery. Pożyjemy, zobaczymy, ale dzięki za te pytania. Kto pyta, nie błądzi. Shinutsu Artist MMM. Nie wiem, czy miało być MMA. Wydaje mi się, że nie, bo MMM jest na awatarze też. Pytanie do Koku. Ostatnio wdałem się w dyskusję na temat życzeń do Smoka. Mianowicie pytanie brzmiało: dlaczego Shenlong wskrzesił Freeza, jak miał limit 1 roku od śmierci, oraz dlaczego nie wskrzesi Saiyan, co zginęli x lat temu? Ja uważam, że ten termin to jest kwestia umowna. Mianowicie czynnikiem do wskrzeszania jest dusza, a te, wiemy, są poddawane reinkarnacji. Moim zdaniem większość duszy przechodzi reinkarnację w ciągu roku, ale są też takie, które normalnie funkcjonują w zaświatach albo za zasługi, albo za karę i tak dalej. Jak już jest ktoś zreinkarnowany, to wiadomo, Smok nie wyrwie duszy z nowego ciała, żeby przenieść do starego. Dlatego ten limit roku jest taki ogólnikowy i wszystko zależy od tego, gdzie ta dusza się znajduje. PS, nie wiem, czy już mówiłeś, ale fajnie byłoby usłyszeć od Ciebie wszystkie zasady, ograniczenia i zmiany w możliwościach, jakie posiadają smoki. No to jest akurat temat na osobny film, do którego musiałbym się trochę przygotować, więc póki co nie będę w ten temat wchodził, ale podoba mi się ten tok myślenia, chociaż spoglądając chociażby na sytuację Krillana po sadze Namek, rodzi się mimo wszystko kilka pytań. No bo tak, zgadzam się z tym, że dusze w świecie Dragon Balla są albo reinkarnowane, albo są czyszczone, więc w tym momencie, jeśli mielibyśmy wskrzesić taką osobę, to nie byłoby bazy, na jakiej mamy wskrzeszać. Wiadomo, Freeza był wskrzeszony ze względu na to, że jego dusza nie została zreinkarnowana. Freeza był złym gościem, który dostał specjalną karę, więc on cały czas cierpiał w tym swoim personalnym piekle. Dlatego mógł zostać wskrzeszony, no bo on tak naprawdę cały czas był sobą. Krillan, umierając na Namek i potem jak Namek wybuchała, miał tę duszę cały czas w tym miejscu. Dlatego Vegeta zasugerował, żeby najpierw przenieść duszę Krillana na ziemię, a potem dopiero go wskrzesić. No ale chwila. Jeśli dusza Krillana cały czas była w miejscu, w którym on zginął, czyli w tym miejscu w kosmosie, gdzie była kiedyś planeta Namek, to dlaczego ona nie poszła do Jemmy? Dlaczego Krillan jako osoba, która zmarła, nie pojawił się w zaświatach i nie był przed biurkiem Jemmy? Przecież zanim Krillan został wskrzeszony, smocze kule nameczańskie musiały odzyskać swoją moc. Nameczanie żyli u Bulmy, mieliśmy 3 życzenia na Namek, no i potem dopiero nastąpiło wskrzeszanie Krillana, więc może w przypadku Krillana było tak, że, i to już jest, wymyśliłem teraz na bieżąco, na poczekaniu, bardzo grubymi nićmi szytą teorię. Pamiętacie kwestię, która została wypowiedziana bodajże to było w klasycznym Dragon Ballu? No wiadomo, że w klasycznym ze względu na to, że wtedy mieliśmy Piccolo Daimao i Piccolo Juniora. Nie wiem, czy to było w mandze, nie pamiętam, czy to było w mandze, czy tylko w anime, ale kojarzycie kwestię, która tyczyła się tego, że jeśli ktoś zostanie zabity przez członka klanu demonów, czyli na przykład Tamburyna, czy Cymbała i tak dalej, to jego dusza nie może trafić do zaświatów, więc się błąka gdzieś tam po wszechświecie. W Dragon Ball Multiverse klan Freezy był nazywany klanem demonów mrozu. To nie jest coś, co pochodzi z oficjalnych źródeł, ani z anime, ani z mangi, ani czegokolwiek innego, tylko z fanowskiej mangi, ale może jest coś w tym dodatkowego, co kiedyś zostanie rozwinięte. Jakby nie twierdzę, że tak jest, ale po prostu rzucam tutaj takie hasło, które może was zaciekawić, no bo jeśli Freeza był do szpiku kości złą osobą, to czym w sumie różnił się od takiego Piccolo Daimao? Czy nawet Piccolo, który też jest przedstawicielem klanu demonów? Może dusza Krillana też nie mogła trafić do zaświatów właśnie ze względu na to. Póki co, zostawiam was z tą myślą i idę dalej. Ksazy True. Pytanie do Koku. Co do SSJ4 w Beerusie? Masz oczywiście mocne argumenty za tym, że ta transformacja się nie pojawi, ale ja mam argument znacznie silniejszy za tym, że tam się pojawi. Akio Yoku. Jeśli Akio Yoku uzna, że SSJ4 musi być w Dragon Ball Super, to tam się pojawi, nie patrząc, ile luk fabularnych się pojawi przy okazji. Udowodnił już przy filmie Sandland i walce o prawa DB, że jeśli... Słyszycie to krzesło? Że jeśli coś chce, to osiągnie. Zgoda, Akio Yoku jest w stanie przeforsować takie rzeczy, ale z drugiej strony ten sam Akio Yoku na Genki Damatsuri mówił,
że chcę, żeby Dragon Ball Super Beerus był bliższy skryptowi Toriyamy. Z jednej strony rozumiem twój argument, że to jest gość, który może postawić na swoim i spiąć te dwa dzieła, ale Dragon Ball Daima powstawało jako Dragon Ball GT Akiry Toriyamy, czyli osobna historia i nadal stoję przy tym, że nie będzie ani SSJ4, ani nie zostanie to wspomniane, ani nie będzie SSJ3. Wiecie, mogę się mylić, no nie? To jest tylko i wyłącznie moja opinia, która ma taką samą wagę jak wasza, ale nie sądzę, żeby to robili, zwłaszcza jeśli wierzyć tym nieoficjalnym informacjom, że ten pomysł na Dragon Ball Super Beerus i w ogóle remake Dragon Balla Super ma już kilka lat i nie dość, że powstawał za czasów życia Toriyamy, to jeszcze przed pojawieniem się Dragon Ball Daima. Xerox55, pytanie do Koku. Czy po oficjalnym porzuceniu Bleacha i poinformowaniu, że ci się nie podoba, zauważyłeś jakiś spadek fanów? Nie lubię tego słowa, fanów. W sensie nie mam problemu z tym, albo najpierw doczytam do końca. Czy wpłynęło to na ilość twoich widzów? Nie zabraniam wam lubić moich filmów ani mojej osoby, ale fanem to można być, nie wiem, Kamila Stocha na przykład, czy Adama Małysza, czy jakichś wybitnych sportowców albo innych wybitnych postaci, a nie kogoś, kto nagrywa filmy na YouTubie. Równie dobrze wy możecie siadać i nagrywać filmy na YouTubie, więc jakby nie umniejszam tutaj nikomu, ale generalnie rozumiem, o co chodzi. Wracając do pytania. Pokażę wam parę screenów. Tak wygląda sytuacja z moim rankingiem postaci z Bleacha, tylko że tutaj mały disclaimer, to nagrałem zanim zacząłem oglądać Bleacha, więc pozdrawiam tę jedną osobę, której już tutaj nie ma. Ale pierwszy film z Bleacha to 15 widzów mi tutaj, proszę państwa, nowych przykaraskał na mój kanał. Drugi film z Bleacha 5 nowych widzów. No i trzeci film z Bleacha 3 nowych widzów. Także 23 osoby. Te 23 osoby są tutaj bardzo mile widziane. Chciałbym, żeby każde z was, moich fanów, żartuję. Chciałbym dbać o każdą owcę, nawet jeśli 99 jest w domu, a jedna gdzieś się zbłąkała, nawet jeśli to jest ta owieczka Bleachowa, jest tutaj mile widziana i będę o nią walczył, chociaż nie chcę robić też niczego przeciwko sobie. Mam nadzieję, że te Bleachowe owieczki być może znajdą inny content, który im się spodoba na moim kanale, a jeśli nie, przykro mi, nie będę was tutaj więził. Macie wolność, więc możecie sobie oglądać co chcecie. Tak się składa, że no, jeśli chodzi o przyrost subskrypcji, to ja, jakbyście teraz mnie zapytali, to bym nie powiedział, ile dokładnie ich jest. Wiem tylko, że mój brat pyta, czy zrobię coś na 57 000 subów. No nie? No bo 57. Więc wiem, że jest to mniej więcej przed tą liczbą, ale ile dokładnie, nie wiem, bo nie jest to w ogóle istotne. Powtarzam to bardzo często i będę to powtarzał. To w ogóle nie jest istotne. Ci widzowie są dla mnie ważni, dlatego że są, a nie jest to ważne, ile ich jest. I jeśli ktoś przychodzi i odchodzi, no taka jest kolej rzeczy na YouTubie. Duży szum. Czy uważasz, że ludzie, tacy jak ja, którzy nigdy nie czytali mangi i nie mają pojęcia, kim jest Moro, powinni czekać na anime zapowiedziane, czy lepiej będzie poczekać te 2-3 lata na anime? Pytasz mnie, czy poczekać na anime, czy czekać na anime? Czekać na anime. Okej, rozumiem, że błąd systemu nastąpił podczas pisania tego komentarza, czyli czy czekać na anime, czy czytać mangę. Nie będę odpowiadał na to pytanie, ze względu na to, że część z was może uznać moją odpowiedź za jakiś wyznacznik. Jesteście dorosłymi ludźmi, chyba że nie jesteście dorosłymi ludźmi, ale nawet jeśli nie jesteście dorosłymi ludźmi, to jesteście ludźmi, którzy mają własną wolę, własne preferencje i to od was zależy, czy chcecie na początku tę historię poznać w wersji mangowej. Moim zdaniem ta historia jest dobra, bardzo dobra bym nawet powiedział, więc nie stracicie nic, jak ją przeczytacie. A jeśli na przykład wolicie oglądać anime i się zaskakiwać na bieżąco, zakładając, że przez te, nie wiem, 6 lat, nawet nie 6, kuźwa, no to powiedzmy, że prawie 8 lat, bo to w 2018 roku już był Moro w mandze, więc jeśli przez te 8 lat nie widzieliście żadnych spoilerów, a ja na swoim kanale nie będę jakby unikał tego, więc nawet dzisiaj mówiłem o sadze Moro, to od was zależy. Ja znając całą tę historię, czytając ją kilka razy, nagrywając o niej multum filmów, nadal cieszę się na anime i nadal cieszę się na zobaczenie tej historii i animacji. Nie tylko animacji, historii też, więc jak postąpicie, to jest wasza decyzja.
Donald X, pytanie do Koku. Cześć Adacho, jak myślisz, czy w nowym anime Dragon Ball Super Goku będzie przedstawiony bardziej poważnie, mam na myśli jego wersję z Dragon Ball Z, czy może znowu pokażą go zdolnego, ale głupiutkiego i zabawnego tak, jak to widzieliśmy w dotychczasowym DBS? Pozdrawiam. Jeśli Dragon Ball Super, Beerus i potem dalsze serie, Frieza, turniej Szampy i tak dalej, będą faktycznie podążać ściśle za mangą, to myślę, że tutaj będziemy mieli Goku, którego będzie można bardziej lubić, tak bym powiedział. Są oczywiście w mandze sceny, które myślę, że nie spodobają się tak czy inaczej dużej części fanów, bo przypominam sobie chociażby scenę z anime, kiedy Goku mówił, że nigdy nie całował swojej żony. Ale to też jest w mandze. Więc takie sceny, które w pewnym sensie są kontrowersyjne w Dragon Ballu Super, wątpię, żeby one zostały wycięte, no bo jeśli będziemy mieli tak, że Dragon Ball Super, dajmy na to saga już Future Trunksa, będzie tylko remasterować wizualnie stare anime, no to dlaczego miałoby wyciąć taką scenę, która jest dość istotna? Bo jest i w anime, i w mandze. To nie jest żaden filler, to nie jest żadny anime exclusive. A jeśli będziemy podążać za mangą, no to ta scena i tak będzie, no bo jest ona w mandze. Więc takie sceny podejrzewam, że będą, które się będą nie podobać widzom ze względu na przedstawienie Goku jako tutaj, cudzysłów, głupiego, czy tam głupkowatego. Ale biorąc pod uwagę sceny chociażby jak podczas turnieju Szampy, kiedy Goku usłyszał, żeby użył głowy podczas walki z Botamo i zajęł z dynki. 14 lutego będziemy mieli, proszę Państwa, świętujący ten moment, no bo będziemy mieli walę z dynki, prawda? Może ściągnę ten kask, kurwa. Nie wiem, czy nie mam odciśniętego na głowie. Dobra, może jeszcze zostawię do samego końca. Przepraszam za ten suchar. Dużo głupich scen brało się z fillerów albo scen anime ekskluzywnych, więc stawiam na to, że oprócz animacji, która ma być naprawiona, oprócz fabuły, która ma być bardziej zwięzła i bliższa skryptowi Toriyamy, też ten obraz Goku naturalnie się po prostu nieco bardziej wygładzi, załagodzi w oczach nieco bardziej sceptycznych fanów Dragon Balla Super albo w ogóle widzów Dragon Balla, którzy nie są fanami Dragon Balla Super. Myślę, że ten remake Dragon Balla Super to jest próba odkupienia tego, co wydarzyło się nieco ponad 10 lat temu. Więc tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Krystian Pytaj żegna się z Wami. Zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić i widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Dziana.